Zielona motoryzacja, czy nam się to podoba, czy nie, stała się faktem, ponieważ spalinowe samochody coraz częściej dostają układy MHEV i równie często dostają silniki elektryczne, większe po to, żeby były hybrydami typu plug-in. Co więcej, Unia Europejska zmusza producentów, żeby robiły coraz więcej elektryków. Dlatego powinniśmy doceniać takie zielone samochody, które przeczą tym ideałom. Audi RS3. 5 cylindrów, te same 2,5 litra co zawsze i nie ma nawet układu MHEV. Oczywiście nie pokazywalibyśmy tego samochodu, gdyby nie przeszedł liftingu i faktycznie kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z pewnymi zmianami kosmetycznymi. Te zmiany objęły przede wszystkim przód. Laicy generalnie jak zobaczą przedliftową RS3 i poliftową RS3 nie będą w stanie ich odróżnić. Natomiast to, co się zmieniło, to faktycznie poszerzył nam się ten single frame i jednocześnie nieco go spłaszczono. Zmieniono zderzak, między innymi tutaj nad tym splitterem pojawiły się, zobaczcie, takie 3 otwory i one nawiązują do Audi Sport Quattro S1 z 87 roku. Pikes. No i troszkę tak, powiększyły nam się te wloty powietrza tutaj, pojawiły się nam funkcyjne, bo tam jest przejście takie malutkie, funkcyjne wloty powietrza po bokach z takim ostrzem w tym miejscu. Zmieniły nam się reflektory nieco. Kształt pozostał ten sam, trochę inne jest wypełnienie. Tutaj mamy w szachownicę 24 LEDy, mamy 3 sygnatury, które możemy sobie z poziomu sprzętu multimedialnego ustawić i będą nam wtedy świeciły w różnych konfiguracjach, tak jak to sobie zaprojektujemy. Maska bez zmian, błotniki bez zmian, poszerzone oczywiście w stosunku do zwykłego Audi A3 czy S3. Tutaj mamy oczywiście też funkcyjne, czyli spełniające prawdziwą funkcję wyloty powietrza, które odprowadzają nadmiar tego wszystkiego, co zgromadziło się tutaj podczas jazdy w nadkolu. Jeżeli chodzi o sylwetkę, bez zmian, tutaj mamy limuzynę, oczywiście występuje auto również w wersji standardowej hatchback, która jest nazywana w nomenklaturze Audi Sportback. Loteczka na klapie bagażnika, no i delikatnie zmieniono również tylny zderzak, ponieważ pojawiły się tutaj nawiązujące do tych przednich ostrzy na krawędziach zderzaka lampy odblaskowe po bokach. Zobaczcie, to jest świetne, bo to jest nawiązanie do motosportu, czyli pojawiło nam się światło takie pionowe akurat po środku dyfuzora. Zmodyfikowano ten dyfuzor i on też jest funkcyjny i faktycznie zobaczcie, bo normalnie ma tutaj wlot powietrza tam od dołu i ono jest prowadzone tutaj do góry. Tu jest też delikatnie prowadzone do góry. To ma powodować, że będą mniejsze turbulencje z tyłu samochodu. Mamy nieco powiększone rury wydechowe z tyłu też na krawędziach i faktycznie one swoją średnicą robią duże wrażenie. Wypełnienie lamp delikatnie się też zmieniło. Również mają swoje sygnatury świetlne. Jak widzicie, one są takie trójwymiarowe. Oczywiście te wszystkie elementy mogą być karbonowe, jeżeli chcecie, podobnie jak obudowy lusterek, czy te listwy przyprogowe. Mamy plakiety black, plakiety carbon, to jest lakier, jak widzicie, zielony. Nie pamiętam jego nazwy, ale no taki kontrowersyjny jest, tak bym powiedział. Jednym się będzie podobał, drugim nie. Inni będą woleli zdecydowanie, żebyśmy mieli tutaj coś łagodniejszego. Co zmieniło się pod maską? Nadal mamy tutaj 5 cylindrów, nadal mamy poprzeczne ustawienie, nadal mamy 2,5 litra pojemności i oznaczenie TFSI. Nadal nie mamy tutaj mild hybryda, nadal mamy 400 koni, nadal mamy 500 Nm, nadal te cylindry pracują w specyficzny sposób, ponieważ zapłon jest 1, 2, 4, 5, 3. Czyli mamy tak naprawdę sąsiednie zapłon, potem sąsiednie 4, 5, a wtedy wchodzi ten niesąsiedni, czyli trójka nagle i to powoduje specyficzne brzmienie tego silnika i to też, że jest legendarny w pewien sposób. Mimo tego, że w silniku absolutnie niczego nie zmieniono, to wyobraźcie sobie, że to auto pojechało Nürburgring szybciej o 5 sekund od wersji przedliftowej. 5 sekund to dużo. 7,33 jest najszybszym hatchbackiem sportowym na
Nürburgringu. Z czego te 5 sekund różnicy? Nie z kierowcy. Kierowca był dokładnie ten sam, ale zmieniono tutaj raz opony, dwa, jeszcze podstrojono zawieszenie. Ono jest 10 mm niższe niż w S3 i aż 25 mm niższe niż w zwykłym A3. Ale przede wszystkim dopracowano układ Torque Splitter, ponieważ mamy tutaj napęd quattro, który tradycyjnie przenosi nam do 50% momentu i mocy na tylną oś. Ale oprócz tego tutaj przy tej tylnej osi mamy dwa niezależne sprzęgła na prawym, przy prawym i przy lewym kole. W zasadzie tak, czyli tam przy prawym, a tutaj przy lewym, nie odwrotnie. Te sprzęgła odpowiadają za przenoszenie mocy i momentu pomiędzy tymi kołami, czyli nawet do 100%, na przykład jedziemy lewy zakręt, jedziemy ostro, dodajemy gazu, to jest nam w stanie ten Torque Splitter przerzucić aż do 100% na tamto koło, bo ono ma najlepszą przyczepność. Oczywiście to jest 100% z tych 50%, czyli wtedy będziemy de facto mieli tak jakby napęd na 3 koła, ale w praktyce podobno działa to tak doskonale, jeszcze w połączeniu z torque vectoringiem, który przyhamowuje odpowiednie koła, że samochód jedzie po tak idealnej linii, że nic nie jest w stanie mu dorównać. I stąd ten czas na Nürburgringu. Oprócz tego ma oczywiście przekonstruowane względem S3 i A3 zawieszenie. Nie tylko obniżone, ale mamy tutaj amortyzatory adaptacyjne, które mają regulowaną siłę dobicia i odbicia. W ciągu 10 milisekund zwiększa się albo zmniejsza w nich ciśnienie podczas jazdy, co też odpowiednio balansuje samochód. Co więcej, mamy nowy sterownik zupełnie, który dostał nowy algorytm, który zbiera wszystkie te dane z zawieszenia, z układu kierowniczego, z torque splittera, z hamulców, ze skrzyni biegów, z silnika. Wszystkie te dane gromadzi w sobie i bardzo szybko przetwarza. Tak szybko przetwarza, że stąd pojawił się ten lepszy rezultat na Nürburgringu, czyli 7 minut 33 sekundy i chyba 126 tysięcznych. Dokładnie. Felga. Ładna? Ładna. Ładna i dobra informacja jest taka, że nie trzeba za nią dopłacać, ponieważ jest w standardzie, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 na ramion, charakterystyczne Y 19 cali, natomiast za dopłatą można mieć taką felgę 20-calową, która pochodzi z RS3 Performance Edition, której już nie ma w ofercie, natomiast testowaliśmy ten samochód dla Was w wersji Sportback. Tu jak klikniecie, to sobie możecie zobaczyć ten test. A jak sobie już zobaczyliście, to teraz posłuchajcie. To jest na zimnym. Dejmy mu się rozgrzać, bo na ten moment to nawet wskazówka obrotomierza nie chce przekroczyć 3,5–4 tysięcy obrotów, bo jeszcze wszystko to jest zimne. I prawda jest taka, że RS3 dużo lepiej brzmi tam z wnętrza, z pozycji kierowcy, kiedy słyszycie silnik, kiedy słyszycie świst turbosprężarki, kiedy słyszycie te 5 cylindrów, które mają specyficzny zapłon, każdy z nich, a dużo mniej słychać tutaj wydech. Ten wydech dopiero słychać, kiedy jedziecie pod obciążeniem w trasie, to wtedy rzeczywiście jest wyraźniejszy. Skoro już tu z tyłu silny stoi, to jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, ponieważ widzicie tam poszerzony błotnik. Tego w kamerze tak do końca pewnie dobrze nie będzie widać, natomiast na żywo jak się patrzy, to widać, że przednie koła mają nieco większy rozstaw niż te tylne. 26 mm wynosi ta różnica, a to po to, że przy poprzecznie ustawionym silniku, jednak tam z przodu, gdzie jest więcej tej masy, tam potrzebujemy lepszego prowadzenia. Jak tam potrzebujemy lepszego prowadzenia, to przede wszystkim skupiono się na poszerzeniu tego rozstawu kół tam z przodu, żeby, wiecie, feeling, better feeling, motherfuckers. Fakt, że mamy tutaj torque splittery, napęd na 4 koła, sportowy wydech, trochę gratów spowodowało, że mamy o 100 litrów mniejszy bagażnik niż w porównywalnym A3 Audi. Limuzin oczywiście. 100 litrów to dużo i zostało nam tylko 321 według danych producenta. No i faktycznie, jeżeli chodzi o gabaryty, jak na samochód, który w końcu jest sedanem, no to nie przedstawia się to imponująco. Tutaj co mamy? No przynajmniej mamy trochę miejsca na graty, przerzucono jeszcze tutaj akumulator, żebyśmy mieli trochę lepsze rozłożenie masy. No mamy rzeczywiście tam parę jakichś pierdółek, natomiast zobaczcie, jakbyśmy to wyjęli i wymontowali akumulator, to ten bagażnik byłby dużo głębszy. No ale jednak postanowiono, że przede wszystkim masa i nawet przerzucenie tutaj tych 10 czy 15 kg będzie robiło
robotę i będzie robiło różnicę. Co poza tym, tu jakieś korytko na graty, są uchwyty montażowe, jak widzieliście przed chwilą siateczkę ściągałem. Bardzo fajne wykonanie, bo to wszystko jest nie plastikowe, tylko jest zrobione z wykładziny. Natomiast zobaczcie, tutaj nie dość, że goła blacha, to jeszcze blacha, która jest kompletnie niepomalowana. To wygląda, jakby ją sprayem ktoś po prostu troszkę psiknął. Zawiasy zabudowane, żeby nie wchodziły nam do środka, co z jednej strony jest fajne, bo nam nie przygniecie walizki, no ale z drugiej też nam ogranicza tę pojemność i możliwości załadunkowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i tu wiadomo, że już druga taka nie wejdzie, więc pozostaje nam kabinóweczka. A jakbyśmy jechali tylko z kabinóweczkami, no bo to tak trzeba przyjąć, że takim samochodem tak będziemy jeździli, głównie kabinówki. Nie? No to już trochę tego wejdzie, bo zobaczcie, tu wchodzi nam w ten sposób, nawet raz, jedna, nie? Ale przynajmniej na stojąco, więc raz, 2, 3, 4, 5 takich kabinówek spokojnie tutaj nam wejdzie. Jeszcze oprócz tego wtedy od frontu jedna, jakieś plecaczki, jakieś pierdoły. No nie jest to samochód zdecydowanie na długie wakacje w 4 osoby, szczególnie nad polskim morzem, gdzie musicie zabrać tak naprawdę jedną walizkę z ciuchami na lato i drugą walizkę z ciuchami na zimę. Elektryki brak, bo mamy opcjonalne sportowe fotele. Zobaczcie, jakie kubełki. Jak wysoko tutaj pociągnięto ślicznie podparcie boczne, bo nawet, o, tutaj na barki. Piękna wstaweczka, ta taka, no z pianą, ale akurat ślicznie wygląda. Oczywiście zintegrowany zagłówek, głęboki jest ten fotel, ale z drugiej strony bardzo wygodny i na przykład świetnie został pochylony, tak dopasowany, że nie możecie zmienić sobie tego pochylenia w ten sposób, zrobić kołyski, ale siedzę idealnie. Idealnie mam podparte tutaj uda, świetnie mnie trzyma na boki, świetnie mi trzyma dupkę, więc naprawdę uczucie jest perfekcja. O, jeszcze mogę obniżyć. Chciałem powiedzieć, że do perfekcji brakuje mi możliwości obniżenia go trochę, ale teraz zjechałem jeszcze niżej centymetr czy dwa i już jest naprawdę dobrze i naprawdę jest już tutaj wygodnie. I zobaczcie z tyłu, jak są zrobione pięknie. Jakie karbonowe. No i ten, kto siedzi tutaj z tyłu, to może sobie z jednej strony podziwiać te fotele, a z drugiej stwarzają dla niego duże niebezpieczeństwo, bo naprawdę to jest tak twarde, no to jest karbon, tak sztywne, że uderzenie w to kolanami, na przykład przy mocniejszym hamowaniu, czy podczas sportowej jazdy, ała, no może grozić perturbacjami poważnymi, więc no dla dzieciaków i na spokojne przejażdżki, tak bym powiedział. Na stopy mam miejsce pod tym fotelem, ale na kolana, no jak sami widzicie, no ale kompakt, jest to samochód kompaktowy, więc nie ma co wybrzydzać, nie ma co narzekać. Te miejsca będą używane przez dzieci i to też sporadycznie, podejrzewam. Miejsca nad głową też niezbyt dużo, przynajmniej dla mnie. Takie osoby do 1,70 m będą miały tutaj naprawdę spoko, bo fajnie jest wyprofilowana ta kanapa, nie siedzi się na podłodze, tylko siedzi się po prostu wygodnie, bo są podparte dobrze te nogi. Super, że mamy i podłokietnik, nie super, że ze wzdłużnie umieszczonymi uchwytami na kubki, ale możemy też sobie złożyć całkowicie środkową część i wówczas przewozić dłuższe przedmioty. Bardzo łatwo dostępne isofixy za świetnie przemyślanymi klapkami. Zobaczcie, to działa trochę jak żaluzja. Normalnie to odsłaniacie i macie idealny dostęp do tego isofixu, widzicie go, wpinacie, a jak nie przewozicie fotelika, to po prostu to zamykacie. Bardzo przyjemna tapicerka z tej mikrofibry, której używa Audi i ze sztucznej skóry. Wydaje mi się, że to jest sztuczna. Oczywiście mamy tutaj jeszcze pakiety kolorystyczne, czyli mamy czerwone niteczki, czerwień na pasach, tam z przodu trochę będzie więcej czerwonych elementów, nawet zagłówki przeszyto czerwoną nicią. Tutaj tak z tej perspektywy robi to dobre wrażenie. Jest nawiew na tył, co jest fajne, bo to tylko auto kompaktowe, nie musiałoby go wcale być. Można sobie trochę, to jest taka para trzecia strefa. Można puścić cieplejsze, można puścić chłodniejsze powietrze. 2 gniazda USB-C do urządzeń pokładowych i to byłoby na tyle. Charakterystyczne dla RS-ki są te elementy, bo one są w kolorze antracytu. On delikatnie zmienia swój kolor zależnie od tego, jak pada na nie światło. Tutaj mamy ten zamszyk, tę alkantarę, czy tam mikrofibrę, jak nazywa to Audi. Tutaj też, natomiast cała reszta, absolutnie cała reszta to jest plastik. Nawet tutaj pod szybie jest plastikowe. I to akurat szkoda, bo jak mówimy o samochodzie, który wyjściowo ponad 300 kosztuje, to już naprawdę to mogli chociaż zrobić z takiej alkantarki
albo mogłoby być chociaż miękkie, tak jak tutaj. Nie rozumiem, dlaczego nie zastosowano tamtego materiału. Tu już jest dużo lepiej i dużo przyjemniej. Tu jest spoko, ale to już jest plastik. Nadal mamy ten antracyt, tutaj lampkę LEDową. To jest bardzo fajnie, bo to super wygląda nocą. Mało tego, jak otwieracie drzwi, to ma takie iluminacje, to są laserowo wycinane w tej mikrofibrze rąby i wszystkie są ładnie podświetlone i tak jak powiedziałem, mają jeszcze swoje iluminacje. No i ten antracyt i plastik. Włączymy go sobie, żebyśmy tutaj nie zaśmierdli i się nie usmażyli i już Wam wszystko opowiadam. No więc, koncepcji wnętrza nie zmieniono w ramach liftingu. Fajnie, naprawdę fajnie, że nadal mamy klasyczny panel klimatyzacji po prostu z przyciskami. I to wszystko działa tak jak działać powinno. Nawet ogrzewanie siedzeń włącza się z palca. Tutaj fajnie też, że mamy podstawowe te elementy do obsługi samochodu dostępne pod ręką. Czy Drive Select, czy wyłączanie kontroli trakcji, czy wyłączanie trybu Start-Stop. I to zrobimy właśnie. Kamery, automat parkowania, dostęp do wszystkich systemów wsparcia kierowcy. Więc to jest naprawdę spoko. Do tego tutaj oczywiście pokrętełko to już nie jest akurat fajne, czyli żeby zwiększyć głośność, to muszę tutaj kręcić, po tym lepiej to zrobić z kierownicy. Na kierownicy mamy już haptyczne przyciski, ale one akurat w Audi działają super. O ile w Volkswagenach działały tak sobie, o ile w Mercedesie też nie jestem do nich przekonany, to haptyka w Audi na kierownicy działa naprawdę bardzo w porządku. Wybierak skrzyni biegów, żeby tutaj nic nam nie przeszkadzało. Tutaj ładowarka indukcyjna, 2 uchwyty na kubki, jakiś mini kieszoneczka na jakieś monety, jakieś pierdoły, hamulec ręczny, niewielki schowek w podłokietniku, bardzo niewielki, natomiast można sobie dopłacić na przykład właśnie za mikrofibrę na podłokietniku i wtedy jest też ona tutaj na boczkach drzwi, jest na kierownicy. Te czerwone wstaweczki, czy tutaj w wentylacji, czy na kierownicy, te czerwone nici, to też jest element pakietów kolorystycznych. One mogą być też w innym kolorze, nie tylko czerwone, nie pamiętam jeszcze w jakim tam. Wygląda to fajnie, ale wymaga dopłaty, tak samo jak wymaga dopłaty ten karbon. Tutaj też moglibyśmy mieć taką mikrofibrę, mikrofibrę, nie taką. Więc tak wprowadzono parę detali i parę elementów rzeczywiście, które to wnętrze czynią takim bardziej sportowym, bardziej radosnym. To, co się pojawiło, to się pojawiła tutaj taka szachownica. I tutaj możemy sobie zmieniać oczywiście tryby Efficient, Comfort, Auto, Dynamic, ale oprócz tego jeszcze tutaj, zobaczcie, zmieniamy sobie tryb RS Performance, wrzucamy tą szachownicą, a tą RS-ką sobie wchodzimy w RS Individual. Czyli one odpowiadają tylko te 2 przyciski za 2 te tryby. Ten to jest indywidualny i możemy go sobie oczywiście odpowiednio tutaj skalibrować wedle własnych preferencji. I ten performance też możemy sobie skalibrować odpowiednio, przy czym już tylko 3 jego rzeczy. Zawieszenie, układ kierowniczy i ESC, bo przy indywidualnu możemy wszystko. Torque splitter, napęd, dźwięk silnika, więc dużo więcej tutaj mamy tych ustawień w indywidualu. No i oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy Torque Rear RS, czyli tryb służący do driftowania. I Audi mówi wprost, ten tryb RS Performance to jest tryb stworzony z myślą o biciu rekordów czasu na takim Nürburgringu właśnie. Gdzie ten samochód, jak jedzie, to ten torque splitter działa w taki sposób, żeby Was idealnie prowadził po zakrętach, żeby nie było nadsterowności, żeby nie było podsterowności, żeby nie wypluwało przodu, ale też jak dodacie gazu, za bardzo skręcicie kierownicę, to nie żeby od razu wpadał w poślizg ten tył, tylko żeby te tylne koła i działanie tego torque splittera z każdego zakrętu Was idealnie wyprowadzały. Czyli możecie nadać autu większą prędkość w zakręcie, czy przed wzniesieniem, bo wszystkie te, bo sterownik, ten wspólny dla tych wszystkich systemów dba o to, żeby jak najlepiej dystrybuować napęd. To, co jeszcze zmieniono w ramach liftingu, no to troszeczkę przekonstruowano multimedia. Pojawił się na przykład sklep. Nie jesteśmy do niego podłączeni, ale można sobie tutaj wgrywać różnego rodzaju aplikacje choćby. Natomiast nadal jest to taki system, jaki znamy
z innych modeli, tych starszych Audi, czy to Q7, czy Q8, czy z poprzedniej A6, czyli czytelny, responsywny. Ja to lubię, to jest fajne ikonki posegregowane. Nie jest to już najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o wygląd, ten interfejs, natomiast przynajmniej jest dostęp do wszystkiego bardzo, bardzo prosty. Zobaczcie, tu mamy na przykład monitor RS, który pokazuje nam, co i jak zostało rozgrzane. Jak jest zimne, to niedobrze. Zimne mamy i tarcze hamulcowe, i olej silnikowy. Płyn chłodzący już jest ciepły, ale olej do przekładni, torque splitter, tu nic nie jest rozgrzane jeszcze. Jak to... O kurde, zobaczcie, tutaj maksymalne przeciążenia. 1,2, 1,2 było. Ło! Przyspieszenie 1,1, nieźle. No i tu jeszcze jest pomiar ciśnienia w oponach i pomiar temperatury, co na przykład podczas jazdy torowej też jest istotne. Zegary, no mamy ich kilka, mamy tutaj ustawień tych zegarów, bo mamy i tryb sportowy i możemy to sobie poszerzyć i możemy sobie wskazania sportowe na przykład mieć. O, i tutaj mamy wtedy wskaźnik ciśnienia opon, nie musimy go mieć tutaj, możemy mieć na zegarach, pokazuje nam moc, pokazuje nam moment obrotowy. Kiedy jedziemy z manualną zmianą biegów, to nawet pokazuje najdogodniejszy moment na zmianę przełożenia, bo wszystko jest zielone, pomarańczowe albo czerwone. Więc naprawdę zrobiono, powiem Wam, RS3 w taki sposób, że Audi wręcz sugeruje wszystkimi tymi rozwiązaniami, tak, to auto nadaje się do jazdy po torze. I powiem Wam, że jak byłem na Silesia Ringu w tym roku na szkoleniu Audi i jeździłem tym samochodem, to zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie, przede wszystkim ze względu na lekkość prowadzenia i działanie tego torque splittera, niż większe modele typu RS5 czy RS6. I jak jedziemy w tym trybie efficiency, to naprawdę jak w zwykłej A3, nawet nie S3. Nawet nie słychać wtedy, jak już ruszymy, tych 5 cylindrów. Równie dobrze 1.5 TFSI mogłoby pracować pod maską. Fajne jest to, że nie wyłącza nam silnika, jak mamy to wciśnięte w ogóle, ani przy zwalnianiu, ani jak się zatrzymamy, więc generalnie nawet ruszenie jest po prostu gentle. W ogóle nie ma tutaj nic narowistości w samym napędzie tego samochodu. Jedzie po prostu jak zwykła A3, nawet nie jak S3, tylko po prostu jak A3. Natomiast już na takiej nawierzchni, już na kostce brukowej, która jest dosyć równa, czujemy, że sztywność nadwozia i sztywność samego zawieszenia to jest w ogóle inna bajka. To nie jest tak, że to jest troszeczkę sztywniejszy. No ni cholery. Jest tutaj zdecydowanie sztywniejsze to auto niż S3 i niż A3. Natomiast też nie jest tak, że w tym komfortowym ustawieniu chce Wam złamać kręgosłup. Jak sobie wejdziemy w tryb performance, no to kurna, jaka jest kolosalna różnica. Ja pierniczę. Jest gigantyczna różnica, powiem Wam, pomiędzy tym trybem takim efficiency auto czy komfort, a tym trybem sportowym, kiedy on utwardza to zawieszenie. Rzeczywiście, tak jakby tutaj te amortyzatory, które są aktywne i bardzo szybko reagują na pionowe ruchy nadwozia, czyli na przykład jak czuje samochód, że te ruchy pionowe są częste i szybkie, to znaczy, że jedzie po nierównej drodze i w ciągu 10 milisekund zmienia wartość ciśnienia w amortyzatorze, tak żeby on miał właściwe ciśnienie do wybrania dobrze takich nierówności. To samo dzieje się na przykład przy hamowaniu, przy przyspieszaniu i w zakrętach. On też sobie zmienia wtedy w poszczególnych amortyzatorach to ciśnienie, tak żeby i dobicie i odbicie były odpowiednie do warunków jazdy. No więc powiem Wam, że napęd bardzo łagodnie się obchodzi z Wami w tym samochodzie, w trybie standardowym, takim normalnym, drogowym. Mocniej nawet wcisnę pedał gazu, bo chcę sprawniej przyspieszyć. On już sobie 2700-2800 obrotów zmienia przełożenie. Więc naprawdę porównywalne, powiedziałbym, z S3 doświadczenia, nawet jeżeli chodzi o dźwięki. Do jazdy po mieście, do jazdy bocznymi drogami, naprawdę rewelka. Jedynym takim wskazówką, która mówi Wam o tym, że macie do czynienia z RS-ką, tutaj z tej pozycji kierowcy, jest tylko ten zawias, który jest wyraźnie sztywniejszy, ale tak jak powiedzieliśmy, nie jest też taki, żeby chciał Wam złamać kręgosłup i powyciągać wszystkie plomby z zębów na nierównych drogach. Nie.
Bo zobaczcie, jadę sobie spokojnie, 60 na godzinę, skrzynia widzicie, że jest w E, wciskam gaz. On mięciutko redukuje mi ten bieg, to nie jest szarpnięcie. Skrzynia biegów to jest S-Tronic 7-biegowy, czyli skrzynia dwusprzęgłowa, coś jak DSG. Tylko dostosowana parametrami do silników o większym momencie obrotowym, czyli 500 tutaj, w tym wypadku. A jeszcze pamiętajmy, że właściciele RS-trójek lubią wyciągnąć z tych silników troszkę więcej mocy. Troszkę więcej oznacza, że podobno bez większych przeróbek, tylko zwykłym przeprogramowaniem sterownika robi się tutaj w okolicach 500-550 koni, a wystarczy pozmieniać niewiele elementów, naprawdę niewiele w osprzęcie silnika i są takie auta, które mają po 700 koni i prędkość maksymalną na poziomie 330 na godzinę, a tutaj to zaledwie 290. Zapragniecie trochę więcej fanu i co robicie? Wchodzicie po prostu w tryb Dynamic. Nie musicie od razu wchodzić w te tryby Performance i to jest coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, jak ten samochód jedzie w zakręcie. Ja pierdzielę, nie widzę tutaj... Bardzo dużo zmieniają wszystkie te tryby jazdy w tym samochodzie. Różnica nawet między Dynamiciem a Performance'em jest kolosalna. A już pomiędzy tymi trybami łagodniejszymi, czyli Efficiency i Comfort, to już naprawdę jest przepaść. Tu są tak naprawdę dwa samochody jakby ukryte. Taka A3, może bardziej S3, która jest naprawdę samochód, który jest taki spokojny w użytkowaniu, nie męczy Was, w ogóle nie sugeruje, że jest w stanie Wam zapewnić jakiekolwiek emocje, a gdy tylko sobie zmienicie go, wciśnicie albo szachownicę, albo znaczek RS, to naprawdę się w dzikusa zamienia. No dobra, ochłonąć trzeba trochę. Ochłonąć, żebyśmy sprawdzili zużycie paliwa. Na razie z takiej przejażdżki, ale rzeczywiście to była przejażdżka polegająca na tym, że się bawimy. Mam 13 litrów. No było takie 69. Natomiast to się potwierdza rzeczywiście, że jeżeli chodzi o tą sportową oponę i wygłuszenie auta od nadkoli, no to najbardziej będzie uciążliwe, szczególnie na betonowych drogach. Na asfalcie będzie super. Natomiast jeżeli chodzi o silnik, jeżeli chodzi o wydech, to ich tutaj jest kompletnie nie słychać przy takich prędkościach. Szumy powietrza opływającego nadwozie w okolicy lusterek czy samych drzwi są naprawdę niewielkie. Powiem Wam, że pojechanie tym autem w dłuższą trasę i to taką liczącą naprawdę setki albo nawet tysiące kilometrów, to nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem. Często z hot hatchami jest tak, że faktycznie dostarczają Wam emocji pozytywnych podczas sportowej, fajnej, szybkiej jazdy i jednocześnie wysiadacie z nich strasznie zmęczeni po dłuższej trasie. Bo hałas, bo twarde, bo nieekonomiczne, bo irytujące, bo ciasne, bo takie, śmakie, bo owakie. To są po prostu fankary fajne, ale mało praktyczne auta do jazdy na co dzień. Przynajmniej kiedyś tak było. W tym wypadku jest zupełnie inaczej. Zobaczcie zużycie paliwa. 7,2 litra. 120 km średnia. To niech nawet z całej trasy, powiem Wam, gdzie pojedziecie sobie przez Niemcy, gdzie gdzieś tam sobie szybciej mykniecie, gdzie będziecie chcieli sobie dodać gazu, no ale nie będziecie szaleli jak na torze, niech Wam wyjdzie 10 litrów. To 500-550 km przejeżdżacie na jednym zbiorniku paliwa. Bardzo rozsądnie. No to jeszcze zobaczymy, czy nas zaskoczy, jeżeli chodzi o przyspieszenie do setki. 3,8 sekundy. Tyle powinniśmy mieć. I tyle podaje producent. A zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to osiągnąć faktycznie. Niemniej każdy wynik w okolicach 4 sekund to i tak będzie petarda. Kiedyś w takim czasie to najszybsze Porsche jeszcze 20 lat temu robiły setkę. Powiem Wam, to jest samochód. Dwie osoby na pokładzie, ja i silny. 3,77 setne. 3,77. Żadne kółeczko nawet nie zrobiło. Pst. Po prostu przerzucił na tył tyle, ile powinien. O, kurna. Promień skrętu jak w tirze. No ale to właśnie przez zastosowanie poszerzonej przedniej osi rozstawu kół. Przez to, że
Mamy wszystkie te torque splittery, że jednak tutaj inne jest przełożenie, jeżeli chodzi o układ kierowniczy. No i co, ciekawe, czy po takim starcie zrobi jeszcze jeden od razu też z launch controlem, nie? To jeszcze raz spróbujmy. Niemożliwe to jest! Teraz troszkę gorzej. A nie, przepraszam, no 3,85. 3,85. 3,85. 3,77, 3,8. I ja... Jedno słowo przychodzi mi na określenie tego auta. Tak gdybym miał go opisać jednym słowem, naprawdę szczerze, uczciwie mówię, całkowicie, to bym powiedział, że jest to jest niebywałe, co to auto potrafi. Jaką ma przyczepność, jak ma świetnie skonstruowany ten napęd quattro z torque splitterem. I mają go się w ogóle, takie macie wrażenie, prawa fizyki. To przy jak absurdalnej prędkości jesteście w stanie jak po sznurku przejechać rondo, zakręt, zmienić stronę jazdy, przenieść balans samochodu, jak on skuteczny jest w warunkach sportowej jazdy. A z drugiej strony dostajecie zwykłe Audi A3, no powiedzmy S3, jak jeździcie na co dzień. Jest stosunkowo ciche, może od nadwozia niewystarczająco wygłuszone, bo słychać rzeczywiście opony i nadkola, jeżeli jedziecie po autostradzie, jest betonowa nawierzchnia. Ale jeżeli chodzi o silnik, jeżeli chodzi o układ wydechowy, jeżeli chodzi o szumy opływające nadwozie, to naprawdę jest bardzo dobrze. Nie widzę powodów, żebyśmy to auto mieli traktować jako drugie albo trzecie w rodzinie, bo nie nadaje się do jazdy na co dzień. I tak naprawdę to jest właśnie w nim najpiękniejsze. Na co dzień możecie jeździć tym samochodem jak zwykłym Audi A3, a jak tylko najdzie Was ochota na zabawę, to wierzcie mi, że dostarczy Wam tyle emocji, co żadne inne auto. Powiem Wam uczciwie, że jeździłem autami, które kosztowały po bańce, albo nawet więcej, sportowymi, znacznie mocniejszymi, bo nawet dwukrotnie i nie powodowały takiego banana na twarzy i mam wrażenie, że nie miały tak skutecznych napędów, jeżeli chodzi o działanie, a w zasadzie nie działanie, a zaprzeczanie prawom fizyki. To auto jest po prostu dobre. Żeby nie było, że nie ma wad. No, ma mały bagażnik, ma ciasno z tyłu, wkurzają mnie niektóre plastiki tutaj, a w połączeniu ze sztywnością nadwozia całego i sztywnością zawieszenia może to spowodować, że z biegiem czasu będzie tu nieco poskrzypiwało to wnętrze. No ale to już się okaże w przyszłości. Tu mamy 10,5 tysiąca kilometrów, jest jeszcze jak Cię mogę. Natomiast ma niestety RS3 pewną zasadniczą wadę. Zasadniczą, co ja mówię. Nawet trudno powiedzieć, że to jest zasadnicza wada. No, nawet nie wiem, jak Wam mam to przekazać, tę informację. Więc chyba po prostu Was z nią zostawię. Ta wersja, którą jedziemy, z tym kolorem, z paroma tymi dodatkami kolorowymi, z tymi fotelami, z systemami wsparcia, pierdołami, kosztuje 460 000 złotych. Dziękuję, do widzenia.